Cześć wszystkim, witam na moim kanale Defendo Gym. Ja się nazywam Michał Dudkowski i dzisiaj chciałem Was zaprosić na recenzję sprzętu Anchor Pro. Przyszedł dzisiaj do mnie z Ameryki. Czym jest Anchor Pro? Anchor Pro jest to urządzenie kablowe, wyciąg górny, dolny, mobilny wyciąg, który waży zaledwie troszeczkę ponad 4 kg, a maksymalne obciążenie to jest 30 kg. Zamówiłem w wersji 65 funtów, czyli niecałe 30 kg, 29,8 to gdzieś wychodzi. Standardowa wersja Anchor Pro ma 55 lbs, czyli 25 kg. Przejdźmy do review, jak to przyszło. Przyszły 3 opakowania. Raz, 2 i 3. Duże pudełko. Zobaczmy, co jest w środku. W pudełku znajduje się urządzenie, obciążenia 10 lbs, 4 razy po 10 lbs i 2 razy po 5 lbs. Rączka, samo urządzenie wygląda tak. Chodzi bardzo płynnie. Wykonane jest z włókna szklanego i ABS-u. Linka jest kevlarowa. Samo urządzenie ma w sobie obciążenie 5 lbs, czyli jakieś 2,25 kg. Tutaj ma rolki, to jest główna różnica pomiędzy zwykłą wersją a wersją Pro. I w środku, jak zobaczycie, ma jeszcze 2 rolki po bokach. Tak. Z tyłu ma zabezpieczenie montażowe. Obciążenie wygląda, jest opisane L, czyli left and right. Piątki są tej samej wielkości. W zestawie jest jeszcze rączka. Rączka mogłaby być troszeczkę lepiej wykonana tutaj, bo widać, że to tak nie chodzi płynnie. I karabinczyk. I oczywiście instrukcja obsługi, w której mamy 2 naklejki. Stworzone w USA, Anchor. Wszystko bardzo fajnie, smuchle wygląda. Karabinczyk stalowy, powlekany. Samo urządzenie. Mamy R. I teraz mamy 10 lbs, 5 urządzenie i 5 rezystancja dodatkowo. Długość kabla ma 2,45 m. Chodzi bardzo płynnie, przy takich małych obciążeniach wygląda naprawdę bardzo podobnie do wyciągu takiego na siłowni ze zwykłym obciążeniem. Z drugiej strony możemy sobie założyć tu już jest różnica. 15 lbs, niby 7,5 kg. Samo zakładanie jest bardzo proste. Hop. I jest. W zestawie jeszcze przyszło nam, zamówiłem dodatkowe obciążenie 2 razy po 10 lbs.
Maksymalna siła urządzenia w wersji podstawowej to jest 55 lbs, a w wersji Pro jest to 65 lbs. Chyba to jest jakieś obciążenie takie maksymalne tego mechanizmu, który jest w środku, bo w tym momencie mamy 75 lbs, tak naprawdę gdybym wszystko zaczepił, ale nie będziemy próbować. To nie jest test odporności. I dodatkowo mamy jeszcze w zestawie uchwyt montażowy do słupa, do drzewa, do wszystkiego w granicach między 25 a 35 cm obwodu. Uchwyt montażowy wygląda następująco. Tutaj przyczepiamy do jakiegoś słupa. Zaraz pokażę Wam to na moim słupie tutaj na siłowni. Następnie wyciągamy to zabezpieczenie, dociskamy tutaj, wkładamy, o, widać, o, i wkładamy pin zabezpieczający. Powiem Wam szczerze, że trudno go docisnąć do samego końca, może dlatego, że jest nowy. O, teraz już trochę łatwiej. I mamy to w ten sposób zaczepione do słupa. Jest jeszcze linka zabezpieczająca, żeby dookoła słupa zabezpieczyć w momencie, kiedy by się zerwał rzep. Teraz pokażę Wam to na słupie, jak to działa. Same wykonanie jest naprawdę estetyczne. Podoba mi się. Dobra, zajmijmy się całym montażem najpierw. Mam taki słup okrągły, ale powinien być dobry. I linka dookoła z karabinczykiem. W zestawie jeszcze mamy uchwyt jeden i karabinczyk. Teraz mam obciążenie 5 lbs, czyli jakichś 2 kg. Przy tym ciężarze chodzi to bardzo płynnie. Ruch powrotny jest troszeczkę lżejszy niż jak lina wychodzi z tego. Załóżmy sobie 1/10. Ok, mamy, teraz mamy 15. Płynnie chodzi. I jak widać też jest ciche. Sorry za ten szum, ale wentylator grzał mi siłownię. Zaraz się wyłączy, będzie lepiej mnie słychać. Załóżmy drugą dziesiątkę. Mamy teraz 25. lbs to jest jakieś 10 kg? 12 kg. Jest płynne. Załóżmy kolejne 10. Teraz już widać, obciążenie jest, czuć, ale dalej jest płynne po całej długości. Słyszycie ten ruch? To jest odgłos tego uchwytu. Zmienię go na troszeczkę lepszej jakości.
Tu mam ochwyt z Body Elastic. Teraz można słyszeć troszeczkę urządzenie. Urządzenie w większości zostało zaprojektowane do ruchów dynamicznych, do takiej siły dynamicznej, prawda? Żeby szybko pociągać, ale ja go będę testował raczej przy ruchach statycznych. Dlaczego? Dlatego, że w większości, gdzie wyjeżdżam na wyjazdy zagraniczne, nie ma siłowni. Czy to do Afryki, czy do Azji jest problem ze znalezieniem dobrej siłowni. Jeszcze w Azji, w niektórych krajach są siłownie, ale tak jak w Afryce, bardzo ciężko znaleźć hotel z siłownią, więc trzeba zabierać własne hantle, a hantle ważą. To urządzenie waży zaledwie 4 kg z groszami i zajmuje mało miejsca, więc będzie idealne, żeby zabrać ze sobą na wyjazd. I już maksymalnie 65 założymy, czyli z jednej strony 30 lbs, z drugiej strony 30 lbs i urządzenie 5 mamy. Spróbujemy wziąć sobie gryf na przykład na triceps. Żeby się nie oderwało zaraz. Chodzi bardzo ładnie. Sprytnie po całej długości jest ta siła. Dla porównania, żeby zobaczyć, jak wygląda tutaj. 65 lbs, jakieś 30 kg. To nie jest to samo, co wyciąg profesjonalny na siłowni, ale na pewno jest to bardzo dobra imitacja takiego wyciągu, zajmująca praktycznie 0 miejsca. Spotkałem się z opiniami, gdzie ludzie mówili, że to jest to samo co gumy Resistance Bands, ale nie powiedziałbym tego. Tu troszeczkę inaczej się siła rozkłada i już od samego początku jest dużo większa siła niż przy gumach. I przez przynajmniej od połowy ruchu już jest taka sama siła, a nie, że im dalszy ruch, tym większa jest ta siła. — 65 lbs dla osoby, która trenuje profesjonalnie, powinna wystarczyć, żeby jakąś utrzymać swoją kondycję przez te 2 tygodnie na urlopie. Tym bardziej, że z tym urządzeniem możemy zrobić naprawdę dużo. Czy triceps, czy plecy, biceps, barki też, jeśli na dole zrobimy, u dołu zaczepimy. Wiadomo, lepiej by było, gdyby były 2 takie urządzenia, wtedy mamy też dużo większą siłę. Byśmy mieli 130 lbs łącznie. No ale cena też nie jest taka mała. Jak będziecie zdejmować obciążenie, to starajcie się wstrzymać wcześniejsze, jeśli chcecie tylko 10 złożyć i pojedynczo zdejmować, bo jeśli będziecie chcieli jedno zdjąć, to od razu wszystkie zejdą. Możemy sobie zrobić bareczki. Bardzo fajnie to chodzi. I praktycznie w ogóle tego nie słychać. Z tego co wiem, jest jeszcze podobna firma Handy Gym, ale urządzenie jest bardzo, bardzo głośne. Nie miałem tego w ręku, ale widziałem na recenzję tego
i głośność jest dużo większa niż tego. Nie wiem też, jak się rozkłada tam siła. Tutaj ta siła jest bardzo podobna do wyciągu, troszkę inaczej. Czuć ten opór, prawda? Jest taka lekka różnica na początku i po połowie ruchu jest trochę ciężej. Działa bardzo ładnie. Będzie dobrym dodatkiem do mojej siłowni. Więc wszystkich zapraszam na moją siłownię, studio treningu personalnego Defendo Gym do Jabłonnej, gdyby ktoś chciał potrenować. A w międzyczasie zobaczmy, co dalej. Długość kabla. To jest tyle. 2 metry 45 cm z tego, co podaje producent. Mamy jesień, ale już jest zima. Śnieg leży. Na dworze jest minus 2-3 stopnie. Ale to nie znaczy, że nie można trenować. Wracamy do zimy. Z tego, co widzę, to urządzenie naprawdę jest fajnie wykonane. Ja byłem najbardziej ciekaw przed zamówieniem tego, jak ta linka będzie chodziła. Tutaj chodzi naprawdę bardzo ładnie, płynnie, po całej długości. Nie jest to może idealnie jak na wyciągu na profesjonalnej siłowni, na normalnej bramie, ale nie jest to też tak jak z gumami. Tutaj jest całkowicie inny ruch niż na gumach. Starali się zrobić to, żeby ta siła była cały czas taka sama po całej długości linki. W skali od 1 do 5 na pewno urządzenie ocenię na 5. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać u mnie na siłowni w treningu. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, przetestować, zapraszam do studio Defendo Gym pod Warszawą. Jeśli chodzi o cenę urządzenia, to ta wersja Anchor Pro kosztuje chyba $750. Napiszę pod spodem dokładnie, $750 w wersji Pro 55 lbs, czyli 25 kg, i około $120 więcej, czyli $875 w wersji 65 lbs 30 kg. Plus musicie doliczyć do tego sobie cło i VAT w momencie, kiedy zamawiacie to ze Stanów. Widziałem na jakiejś niemieckiej stronie, można było znaleźć za 750 euro. Więc to już by było lepiej, ale dalej cena nie zachwyca. W tej cenie możecie sobie kupić, jeśli macie miejsce w domu, tak naprawdę bramę, wyciąg profesjonalny. Największym plusem tego urządzenia jest wielkość. Jeśli nie masz miejsca w domu albo często podróżujesz, to urządzenie możesz przypiąć do bardzo wielu rzeczy. Czy to do drzewa, czy to do słupa, czy to do bramy swojej i zajmuje jej mało miejsca. Możesz też wziąć do plecaka jadąc na wakacje i na pewno znajdziesz na wakacjach miejsce, gdzie będziesz mógł je podpiąć. A trening z tym możesz zrobić tak naprawdę każdy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj dostałem rachunek i tekst odręcznie napisany. Michael, thank you for your support. Let me know if you need anything. Best, Josh. Bardzo miło ze strony firmy, że wysyłają takie dodatki listy. Dostałem też maila, jeśli mam jakieś pytania, to żebym się odezwał. No plusem też jest to, że ten sprzęt jest zrobiony, wyprodukowany i złożony w Stanach, prawda? To nie jest chińszczyzna. Macie przynajmniej gwarancję, że jest solidnie wykonany. Nie wiem, jak jest z serwisem, bo się nie popsuł i mam nadzieję, że się nie popsuje i że posłuży parę ładnych lat ciągłego treningu. Jestem ciekawy, czy jest przygotowany na trening z maksymalnym obciążeniem codziennie. Ale dla większości osób, które nie trenują zawodowo, nie trenują bardzo często, 55 lbs w zupełności wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest przełożenie 1 do 1, czyli 55 lbs to jest te 25 kg i wyciągasz 25 kg. Przy bramie, przy wyciągu macie
przełożenie 2:1 albo 4:1, czyli jak założycie 100 kg, to wyciągacie tylko 50 kg, prawda? A jak 4 to w ogóle 25 kg. Więc jest różnica. Ja tutaj założyłem sobie, było 65-30 kg, na bramie dałem 32 kg i na bramie było 2 razy lżej niż na Anchor Pro. Jeśli ten materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie, czy macie podobne urządzenie albo co myślicie o tym urządzeniu. I oczywiście kliknijcie dzwoneczek, subskrypcję, żebyście widzieli inne materiały. Cześć, do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.